za Niemca do roboty chodziła. A tutaj kamieni zbierała na ulicy Wojska Polskiego, do Goniądza przyganiali nas. I co byście robili? No jakieś te kamienie układali w takie tafle. Takie... I to musiało być równiutko ułożone. A na co te kamienie, to ja nie pamiętam. Tylko wiem, że... Aj, tylko nie patrz, że wypycha. Równo kładź, tylko krzyczał na mnie. Równo kładź. Taki był goniącki człowiek, stoją nad nami tam. Od wioski nakazywali, ten ma iść, ten, to ja szła. Patrzę, Niemiec idzie z automatem, tak o przepasany. No i tutaj te stodoły byli, tak o, ja patrzę, co on będzie robić. A on automat postawił, a ja tak o, jak pan, stoję i patrzę na ten automat. Ja tam specjalnie nie umiał strzelać, nico, ale tyle tych wojska tutaj, całe te ulica i tu, to całe niemieckie wojsko, to co ja nic nie zrobię. A moja matka to w domu była, a te noclegania byli zawsze, to te Niemcy spali. I jak ten Niemiec zapalił te słomy, a matka była w drugim pokoju, jak Niemiec na dwór, tu matka deptać i uratowała dom. A ten automat postawił, no, a on wziął kulik, ten co był, taki szłumy, on wziął ten, a całe te stodoły, 30 metrów stodoły w jednym ciągu i już cała stodoła się pali. A on przyszedł, wziął ten automat i poszedł do tego wojska. Myślę sobie, ja mówię, no niech się, mówię, tam zaklął. W moich oczach się spaliła stodoła. Niemcy przyszli do proboszcza, tego Werbachowskiego, i powiedzieli, że będzie kościół od samej ziemi wysadzony w powietrze, bo tu nie może być przetwierdzony i tak dalej. I ksiądz tam ziemi załatwił, ich 3 było, załatwił, żeby tam mieli złota dać $. I to ksiądz ogłosił, to ludzie znosili. Kto co miał obrączki, nie obrączki i tak dalej, i tak dalej. No i to ksiądz zebrał i im dał, to oni tylko wieże te ścieli. No a całego kościoła niego same te wieże zminowali. No i później, jak Niemcy odchodzili. 44? 44, tak, 44. I zburzyli te wieże, nie? Te wieże zburzyli i później, już po tej wojnie, po froncie, jego odbudowywali. Kościół Niemcy wysadzili w powietrze. No, tylko ta kaplica świętego Antoniego została. Tutaj cały był kościół, znaczy zniszczony, ściany, tak, ten dach i to wszystko, ściany stojeli.
a kaplica nie była nawet ruszona. I co zdążyli, to poniszczyli Niemcy. Kościół 2 razy był ląd dowącony, ale sąsiad tam taki był, obcinał, a później dopiero swego i rozwalili kościół. 7 metrów wieży byli wyższe, bo na rzekę jak spojrzał. Pod nogami Grajewo było, a w Dolisłowie młyn zostawili, bo obserwację mieli. Niemcy do siebie za rzekę. Niewinnych ludzi pomordowali, pozabijali, a jeszcze byli takie Polaki, żeby się podlizać dla Niemców, to jeszcze i Polaki potrafili tych Żydów tam zganiać gdzieś na szyderstwo jakieś szerogi i kazali Żydom mosować w rynku kilka razy i żeby śpiewać, a Żydy nie śpiewali, tylko tak obchodzili. Przyjechał konno, pamiętam taki stalowy koń, przyjechał konno Niemiec i coś tam poszwargotał z nimi i oni od razu ten samochód zawrócili i gdzieś pojechali i nasza wieś została niespalona. No to dlaczego? Nie wiem, co to się stało. Ale dlaczego je palili? Dlatego, że były blisko twierdzy? Dlatego, że blisko twierdzy, tak, blisko twierdzy Golioda, to te wsi oni właśnie to palili, to dlatego, że to blisko twierdzy. Żeby wyczyścić ten teren dookoła, tak? I nasza wieś została niespalona. I tam właśnie w Ołdakach, co ta szkoła była, to też było spalone. I teraz już jak po wyzwoleniu, to była szkoła w naszym domie cały czas. A tu był posterunek. Od Romatowskie, to tutaj posterunek był. I ja i na tym posterunku była. I Niemiec jechał gościńcem, to wszystkie uciekali. Jak jechał, czy do Białosukien, bo przeważnie koło naszego domu to je taki nazywają gościniec, nie droga, ale gościniec nazywali. To już jak, jedzie, ten rolniczy jedzie, bo to był Niemiec taki służbowy i rolniczy jeszcze. To ten rolniczy to jeździł koniami zawsze na wioski czegoś tam, To jak jedzie, to już wszystko po kątach, już nie ma nikogo nigdzie. Tu na cmentarz to ja kiedyś widziałem, to foro wozili Żydów i zabijali tam Żydy, jeszcze jamy kopali i zawalali ich. Widział pan to? To jak dzieckiem byłem, to wszędzie tak, to tu, to tam się, gdzieś tam się spotkało. Na przykład po mleko koło szkoły tam była mleczarnia, po mleko poszedłem, a tu patrzę, fora jedzie, tutaj koło kościoła, naprzeciw kościoła, blisko kościoła.
pora jedzie, a tam ludzie i młode, a to Żydy byli. Żydy i krew się leje, a Polak musiał dla niemieckie robiny z tyłu i na cmentarz wozili. I tam ich strzelali, jeszcze dobijali, się znęcali Niemcy. To widziałem. I nieraz taka i młoda dziewczynka i płacze, i co nie tylko, a mu krew się leje. O tak za nic mieli. Się znęcali Niemcy. Pani Lodziu, a ten czas okupacji niemieckiej, nie? Kiedy Niemcy byli. Pani pamięta jakieś zdarzenia? A to pamiętam, jak chowali krowy do domu, do komórki postawili krowy, bo chcieli ostatnie krowy zabrać, to schowali na mleko, bo było nas 7 dzieci. Trzeba było mleka. A co no. Udało się wam schować? I się udało. Przeszli, nie zabrali, ta krowa została. A resztę to pozabierali. A rzucali, jak odchodzili, to rzucali takie cukierki, że odchodzili Niemcy. Ale ktoś nas powiadomił, żeby tych cukierków nie brać, nie jeść, bo to trujące byli ci, co mi nie brali tych cukierków. A nie słyszałem o tych cukierkach. Pierwsze słyszę. Tak, byli takie podobne do nabojów, ale nie tak normalne takie cukierki, ale nam ogłosili, żeby to jeden położył, a drugi powiedział, żeby nie brać ich. Nie jeść, byli takie i takie Niemcy. Byli dobre i złe, to jeden położył, a drugi my nie brali, nie jedli tych cukierków. Tylko obstąpili dookoła wojsko, a młode Żydy w Osowcu robili, a starsze tu. Później ich pobrali na furmanki żelaźniakami, nawet żywności nic nie było prawo. Do Boguszewa gdzie wozili i później mu się wsiona pociągi ładowali i do Oświęcima chyba wywozili. Wszystkich, a który gdzieś się został, jak Polak by dotrzymał, to Polaka by razem zamordowali, zastrzeliliby. A słyszał pan, że ktoś ukrywał? U nas nikt, bo się bali. Jeszcze ja była w domu, to już tych Żydów mordowali Niemcy. Bo w nocy łapanka była jakaś tam i powywozili ich, jak wywieźli, to mówili, że ich tam pozabijali. Sąsiada mojego przyszli Niemcy i zabrali. Gieroszczaka z Sachu, takiego Czesia. I wywieźli, a drugi jego brat, młodszy, to na kolei pracował, znaczy już jako robotnik.
do Białegostoku, jego do więzienia, to ja ze starszą siostrą jeździła i ona mnie brała, żeby ja z nią pojechała jako taka mniejsza, to że ona mną się opiekuje. Ale ja nie, to my do więzienia wozili jemu trochę tej żywności i zginął ją. Gdzieś wieźli potem jego, ten tu na kolei w Goniądzu jeszcze na przystanku tu pracował i on mówi: Józef, weź kurtkę moje, bo i tak już dla mnie niepotrzebna. A wieźli w wagonach, jak już z Białegostoku, z więzienia wieźli do gdzieś tam i tam gdzieś rozstrzelali, bo nic, potem już ni śladu, niczego od tego Cześka nie było. To jeszcze byli takie Polaki, że obrabowywali tych Żydów. A o Żydów, Żydy gdzieś tam się powlekli, czy ich Niemcy zatrzymali, to takie byli Polaki złodziei, że do mieszkania do Żydów się dobrali i tam co kto chciał, to brało. Takowy jeszcze nie tylko sobie, jeszcze i te żydowskie różne ubiory to sprzedawali, byli takie spekulanty. Ale nie wszyscy tacy Polacy byli. A nie. To była tylko taki margines. Tak. Tacy ludzie, co rolnicy byli, to tylko do kościoła chodzili i Żydy byli dobre ludzie. Tego Kowala, takiego starszego gościa, to u niego wszystko kuli, tam te rozmaitości, to sośnik, to pługi nareperować. To on gada do mego ojczyma, ty gada, bo mój ojczym Witol się nazywa, ty gada Witol, oj gada, bieda gada nam będzie. No i przyszło, że my zobaczyli. On nic nie wziął, nic. A tych, co nie, te Żydzi, reszta to nic nie wiedzieli. To oni te taboły, wszystko i tych to od razu pozabierali od nich te wszystkie łachmany, to wszystko te dobro. A ten Lejzor, a nic nie wziął, a nic. O, no i na fury i powieźli do Prostek, tak. O. Pamiętam to dobrze, bo proszę pana, młode Żydzi chodzili do twierdzy, bo to jak Niemcy tu byli, to oni tam te przywozili, to sortowali. A tak był Goniądz obstawiony, te tablice mieli te trupie główki, że panie mysz się nie prześlizgnęła naokoło z tymi erkanami. A Żydzi te młode poszli do roboty normalnie. I ich panie w czwórki i przygnali tu do Goniądza. Bo tak to nie by może uciekli. Komisarz był, nakazał sołtysom każdej wioski w drabinach wozy, wyłożono słowo, a po co i na co nikt nie wiedział. I tu, gdzie teraz park ten, tu kazał panie przyjechać na 5 rano.
Bo za nami nie było gumiaków takich gdzieś. Żelaźniaki. W drabinach słowo wyłożone musiało być. Co panie? Komisarz powiedział, na sołtystwo to nie było tam mowy, że to się nie poszło. I panie wszystkich, na te furmanki, to jak pierwsza furmanka była na zakręcie przed Osowcem, ostatnia w Goniądzu, jak tyle było tutaj, u nas w Goniądzu tych Żydów. Jak wszystkich panie. Przed Boguszami, za Grajewem, tam był zbiór. I jak stamtąd ładowali na wagony, a tych Żydów ładowali i wywozili, panie. I z Goniądza te furmanki zawieźli tam. Za Grajewem, Bogusze. Przejściowy. Obóz przejściowy, ja mówię, tam niech ładowali i z Goniądza tych Żydów wszystkie zawieźli, te furmanki. Jasne. Zawieźli tam, nie było mowy o ucieczce, panie. Bo tak był obstawiony Goniądz. Taki Żyd jeden do mego stryja przychodził. On cielaki po wioskach skupywał i zawsze przychodził, to tam odwoził stryj jemu te cielaki, jak on skupi. I tego, to taki atlas, to on mówił tako, przybiegł tu na te kolonie do tego stryja i mówi: Antoni, już im zabrali żonę, zabrali dzieci, wszystko zabrali, a ja przyjaciół, to jeszcze ubranie przyniósł i masz choć ubranie. To do Niemiec brali dobrych ludzi, a gorsze ludzi gdzie? Gdzie? Niemiec, gdzie był Żysuni, jeden to całe wsi niszczyli i zabierali pracowników, bo swoje w wojsku w Polsce albo tu. I tych Żydów wszystkich ja widział i widział, jak z Goniądza ich forami i do Prostek ich wywozili. To my z ojcimem byli jak rano, pojechali i jak czekamy wszystko na górach i czekali, kto by tylko się ruszył albo uciekał, to od razu zastrzelali. I my widzieli. I zaraz jak dali rozkaz, a tam z innych wiosków, to fury już czekali. Cała rodzina, bydlaki, wszystko co mieliśmy, to tato, brat, siostra, wszystko zabrali ze sobą i wyszli do lasu. Do lasu, bo już tu nie było miejsca. I ja razem tam była, i mama była, ale kiedy nastąpił słoneczko, tak jakby zaświeciło, nie było strzelaniny, nie było niczego, więc wróciliśmy, mama mnie wzięła ze sobą i przyszliśmy do domu. I w tym czasie, proszę pana, kiedy weszliśmy do chaty, jedna kula uderzyła w dom, druga uderzyła w budynki, budynki były zamczyste naokoło. I wszystko na naszych oczach, to ja wtedy miałam 8 chyba lat, na naszych oczach to
jako dziecko to może ja nie brałam tak do serca. No, się pali, bieda, nie ma czasu płakać. I wszystko płonęło w jednej sekundzie, także niczego. Już jak my, powrót to jeszcze daleki i w tym czasie wyszliśmy z tej chaty, mama wzięła, bo jeszcze tam Niemcy zostawili może 2 bułki chleba w tym domu, pod pachę i z tym wyszliśmy. Poszliśmy dalej, gdzieś się schować, bo jak nadeszła seria samolotów z tej strony, bo to ruskie nacierali na Niemców, tutaj na naszej stronie, to tak myśmy się schowali troszeczkę, taki bunkier był niemiecki, okop, nie? I zabezpieczony tak jak od tych kul. I myśmy tam zostaliśmy. I piesek był z nami razem. Jak kula uderzyła gdzieś tam przed nami, to ten odłamek od tej kuli zabił tego psa. A to przy nas, przy nogach. Więc mama znowu z różańcem w ręku gada, chodź, wyjdziemy, i mnie za rękę, ja i sama tam się przewracałam i biegłam i do stoga. Do stoga jak dobiegliśmy i tam pod ten stok, to tak wie, proszę pana, tak jakby deszcz padał, a z tej strony, gdzie nie ma tej fali deszczowej, to człowiek się chowa. Tak myśmy się schowali od kul. Bo jak nadeszła seria samolotów, to nie tylko siekła, że trawa mogła się palić, wszystko, a w ten stok to tylko było ciuj, 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 nic więcej. Tylko tyle. A na polach jak stali, bo to jeszcze był sierpień chyba, tak? 44, tak. To było w sierpniu, mi się zdaje. Na polach to stały dziesiątki zboża, to wszystko fruwało w powietrzu, się paliło. To był, proszę pana, Apokalipsa. tak, coś okropnego i nie do opowiedzenia, bo to przeżyć to jest gehenna, tragedia. I widzi pan, że człowiek, 3 razy myśmy byli skazani na śmierć i za każdym razem w porządku wyszliśmy. To nie od Boga. To był czas taki, że zdrowie straciłem, jak mojego wujka Niemcy aresztowali i tego, co mnie wychowywał jako tatuś. I tego. To z tego. Jego aresztowali, a mnie aresztowali i pamiętam, gnali biciem, leli tego mego tatusia i jeszcze on miał potem swoje dzieci i niech pan puści tatusie, tak szli, wyszedł z jednego ze starego rynku na inny tam i wyszedł Niemiec z takim ogromnym karabinem a ten szedł, ten tatuś szedł i tej małej dziewczynki, no to szedł i mówię, mówcie tam, że niech pan puści tatusia, a Niemiec wziął z ramienia tego i wystrzelił i mówi, raus tam, fafluk, tam zaczął wymyślać
na nas i przegnał dzieci. Że jeszcze tam stryknął tak jakby kulką czy coś, straszył, żeby nie szli za tatusiem. To tylko tyle pamiętam. Synagogę spalili, ona stojała, panie, tako, jak wjeżdżać do tej szkoły, to ona tak stojała, ta synagoga, ona była, panie, kiedyś robiona była taka w formie i to ją, panie, Niemcy spalili. Ja 3 lata byłam na roboty, jak ruskie tylko poszli, tak zaraz te Niemcy, ja nie pamiętam tego roku, który to rok. Ty w 4 chyba wróciła. Kinsberg i Rastenburg. Königsberg, Rastenburg to Kętrzyn. Kęczyn. To my byli w majątku, jak byli, to wszystkich nas ganiali, kamienie zbierać, do lasu. Drzewo żnąć, w metry układać, znać to dziur? Tak, tak. To jak ja rąbała drzewo i tak było gałęź zagięta. Jak gałęź trzasła, to na wylot. Tylko to tak dobrze, taki dziadek był Francuz, lekarz. To on mnie musi za 3 miesiące, ja do roboty nie poszła, tylko na kuchni. Zwolnienie takie dawał. Taki dobry człowiek był, po polsku rozmawiał i tam nas tręczyli, że idzie do tego Francuza, on cię wyleczy dobrze. A tak ziemniaki kopali. Jak przyjdzie już jesień, gnój trzęśli kidłami. Zboże młocili maszynami całe zimę do młocenia i do lasu. Dziś do lasu, jutro do lasu. Pojutrze zboże młocić, jak ładny czas, bo u nich w stertach przeważnie było. No i jak te Niemcy byli, to no jak będzie o cmentarzu, to ten cmentarz Niemcy rozebrali wszystko i te kamieni na szos zakazywali, furmanki na szos wozili. Na szosę? Tak, aż do Downa tam. Oni brukowali tą drogę? Tak, tak. A bili, przedtem nie było tych maszynów, tylko ręcznie. Tak, i zasadzili później, rząd zasadził sosnami. Ale to już nasz rząd. Tak. Po wojnie. Tak. Czyli najpierw Niemcy zniszczyli. Tak, Niemcy zniszczyli. A to też byli ludzie. Chyba żandarmeria dostała, od żandarmerii Niemcy dostali rozkaz, żeby nas z tego budynku zabrać. Zabrali nas z tego budynku i zagnali do lasku, w którym okop był ogromny, wykopany, naokoło było słomy obłożonej, a noc była. To ja tam wiedziałam, co tam jest. A naokoło nas tak ogrodzili CKM-y byli, bo światełka błyskały. Naokoło. I nas przetrzymali w tym okopie może 2 godziny. I z powrotem
myśmy zostali nas do tego budynku zagonili. My przenocowali tam noc, a dom był nasz jeden na wiosce murowany, to został spalony, resztę cegła, proszę pana, się nie pali, nie? Ale Niemcy rozebrali na swoje bunkry, na budowę. Pieci stawili i tam mieszkali. Ale jak Niemcy przyszli, to niech ręka boska broni. Niemcy nawet potrafili Niemiec tak kom powodził i daje cukierki, czekoladki. Idź wrej, żeby do kościoła, tam już ja zapomniał, jak to się nazywało, Gronica, czy jak, i zganiajcie Żydów i bierzcie kije, czy tam rozgi, kije i gońcie żydowskie dzieci tam do modlitwy. O tak oszyderował. To Niemiec. Tutaj pierwsze to zwozili tam tu do szkoły, a później to ich wywozili pod Prostki. To przed Prostkami, tak? Bogusze. Do Bogusz. A tutaj pierwsze tu. I ich tam wywozili, a u nas tutaj w Gorzowie tego jak to nie było. Tylko później oni tam te wszystkie, ich te mebli, dywany, nie dywany, wszystko zwozili do szkoły chyba. I w szkole to wszystko trzymali, później komisarz później sprzedawał te rzeczy wszystkie. To pamiętam, u nas Koszorkow, no to taka Wysocka, to też od komisarza kupała te dywany. Jak tam może duże kupiła, ponad 10 i tam różne rzeczy. No i miała dawać dla komisarza tam masło, słoninek, gejsik i tak dalej. Później nie dawała. Nie, Niemcy wredne byli. Wredne zabierali te ludzi, strasznie brali na robotę. Takie młode te dziewczyny. Tyle tych ludzi brali, a wiadomo jak tam na tej robocie było. Dalej wywozili. Mego brata wzięli do obozu w Knyszynie, kopał rowy, a potem pognali ich we front, zabrali i pognali. I takie porobili, czwórkami szli. I jakby z tej czwórki jeden uciekł, to tych trzech by zabili. Tak było jednego z Krzeczkowa, zabili, bo z jego czwórki uciekł. A brat doszedł tam na miejsce, już on nie żyje, kulawy, był na nogę. No i potem już jakoś po froncie to przeszło, to on tam z tego obozu gdzieś tam uciekł do jakiegoś gospodarza. I tam jakiś czas był tego gospodarza. Tam pomagał jemu, pracował i pamiętam zimową porą przyszedł do domu. Idzie chodnikiem
idzie chodnikiem Polak, idzie ten i idzie Żyd. A Niemiec widzi, że Żyd chodnikiem nie wolno było, tylko tam którędy foro się jechało. A Żydom nie wolno było chodzić, tylko tak po tych, jak to się nazywają? Po chodniku. Po chodniku. Tylko po tym to tam to jest jednego Żyda, to pamiętam, szedł taki starszy człowiek i się modlić, tam chyba szedł czy gdzie, ulicą, a ten alt tam krzyczał, wziął i strzelił w Żyda. Ale nie pamiętam jeszcze, czy jego zabił, czy nie, ale pamiętam, że strzelił w Żyda.